Witaj. Dziś chciałabym przedstawić Ci technikę, która pomoże Ci nawiązać lepsze stosunki z otoczeniem, przede wszystkim z rodziną, ale nie tylko. A oczywiście wszystkie stosunki międzyludzkie. O tym dzisiaj będę mówić. I tak, rysujemy na środku siebie. To jesteśmy my, tak? To jest taki ogromniasty krąg, gdzie to jesteśmy my. Możecie sobie zapisać, żeby potem dokładnie to wiedzieć, chociaż właściwie to będzie i tak największy krąg, to wiadomo, że to jesteśmy my. Następnie rysujemy kolejny krąg. Powiedzmy, że pozwalam sobie na bardzo dobre stosunki z moimi dziećmi. I tutaj mogę sobie zapisać dzieci. Pozwalam sobie na bardzo dobre stosunki z moimi dziećmi. Pozwalam sobie na bardzo dobre stosunki z ludźmi, z którymi współpracuję, tak? Czyli dobre stosunki z ludźmi z pracy. Pozwalam sobie na bardzo dobre stosunki ze wszystkimi, których znam, czyli pozwalam sobie na to, żeby ludzie, których znam jako przyjaciele, jako znajomi, mieli ze mną bardzo dobre stosunki. Znajomi. Czyli rozumiemy się bez słów. Kolejne koło to rodzina. Mąż, partner, narzeczony. Tak? Pozwalam sobie na super świetne stosunki, zrozumienie z mężem, mąż, partner, narzeczony, czy też żona, partnerka, narzeczona. Tak? Kolejne. Pozwalam sobie na otrzymywanie uznania i nagród. Pozwalam sobie na otrzymywanie uznania i nagród. Czyli tu będzie uznanie, nagrody. To jest nasz stosunek ze wszechświatem, tak? Ze wszystkim, co robimy i co nas otacza. I jeszcze pozwalam sobie, powiedzmy, że tu pozwalam sobie na to, że moje życie jest bardzo dobre, na wysoką jakość życia. Czyli pozwalam sobie na taką jakość życia, jaką właśnie chcę, jaka tam we mnie siedzi, jaką zawsze chciałam, a nie pozwalałem sobie na to. Czyli tutaj będzie jakość mojego życia. Czyli pozwalam sobie na taką wysoką jakość mojego życia, taką właśnie, jaką chcę, do jakiej dążę. Tutaj możecie sobie jeszcze pozwolić na inne rzeczy, na przykład pozwalam sobie na to, że gdziekolwiek nie wyjeżdżam, to pozwalam sobie bywać w najdroższych hotelach, tak? Hotele, wyjazdy. To jest oczywiście związane z jakością mojego życia, ale niech będzie jeszcze dodatkowo, tak? I pozwalam sobie na przyjście świetnych rzeczy, o których jeszcze nie wiem. Pozwalam sobie, żeby wszystko, co cudowne, przychodziło do mnie tu i teraz już, tak? Czyli rzeczy, o których nie wiem. Pozwalam sobie na przyjście tych wspaniałych, tylko mają to być wspaniałe rzeczy, nie jakieś tam bzdety. Pozwalam sobie na przyjście fajnych, wspaniałych rzeczy, które mnie wzmocnią, które mnie podwyższą moje wibracje, dadzą mi siłę, dadzą mi szczęście, tak? Czyli rzeczy, które do nas idą. Pozwalam sobie na luksusowe rzeczy, które do mnie idą, tak? I co teraz robimy? Teraz neurografujemy to wszystko, czyli dodajemy linii neurograficznych, tak żeby powiązać te wszystkie koła ze sobą. Po prostu wszystkie mazaki odmawiają posłuszeństwa w tej chwili. O, może ten będzie ok. I przeprowadzamy, oczywiście te linie są, ja tak czasami szybko to robię, ale może zwolnię. Zobaczcie, ta linia jest, zacznę ją tu,
chcę poprowadzić tam i oczywiście nie, pójdziemy tu. Tak? Tak mamy to świadomie robić, czyli linie muszą być przeprowadzane świadomie. I co teraz robimy? Neurografujemy wszystko pięknie, tak żeby każda linia była zaopiekowana jeszcze raz i jeszcze raz. A wszystkie ostre kąty zaokrąglone. Tak? Zmiękczamy ten rysunek, tworzymy go tak, jakby trochę nam się trzęsła ręka, ale jednak tak, żeby miał, tak, żeby sprawiał wrażenie takiej bioniczności, żeby był bioniczny, żeby był płynny, żeby nas wprawiało to w dobry nastrój, nic nam tutaj nie przeszkadzało, żadne ostre kąty, bo ostrości dla naszego umysłu są trochę niebezpieczne, w sensie takim, że my odbieramy to wszystko jako konflikty. Wdech, wydech, możecie sobie popić coś i neurografujemy i zaokrąglamy dalej. Tym możecie rysować oczywiście sobie też zdrowie. Jeżeli ktoś podupada na zdrowiu, czy też walczy z jakąś chorobą, to też można sobie to zrobić na zdrowie. Ja mam nadzieję, że w końcu na zdrowie też zaproponuję, narysuję to dla Was. Przy zdrowiu oczywiście też rysujecie okrąg siebie, taki duży i wszystko, na co sobie pozwalacie. Na przykład na zdrowe kości, na zdrowe stawy, co tam Wam dolega, na zdrowy żołądek, na zdrowe oczy, dobrze widzące oczy, tak? Na zdrowe, nie wiem, zdrową skórę głowy, na zdrową skórę w ogóle, na zdrowe zęby, na zrobione implanty, na zrobione plomby, co tam Wam potrzeba. I oczywiście obserwujecie się, co się dzieje z Wami, jak to rysujecie. Przychodzą pomysły, przychodzą jakieś rozwiązania, zapisujemy na kartce, bo za chwilę tego nie będziecie wiedzieć. Niezapisane uleci na 100%. A zapisane to można coś z tym zrobić, tak? I przechodzicie do działania, czyli dostajecie czasami instrukcje obsługi po narysowaniu. Macie takie przekonanie, że wiecie, co macie robić. To raz. Albo dwa, macie jakieś tam efekty, które nagle też Wam uświadamiają pewne rzeczy. No i wiadomo, ruszamy się i nie tylko siedzimy i rysujemy, tylko przechodzimy również do konkretnego działania. Samym rysowaniem, no to wiecie, można sobie rysować dla siebie i się odprężać też, ale jeżeli chcecie coś zrobić, jeżeli chcemy, żeby coś zadziało, to też trzeba włączyć akcję. No i widzicie, jak to ładnie już wychodzi, coraz ładniej i ładniej. Przypominam, że wszystkie ostre, dopóki nie zaokrąglimy wszystkich ostrości, czy też kątów, które są tutaj ostre, to nie odchodzimy od rysunku. Najlepiej, chyba że musisz wyjść do toalety, no to tak, ale postaraj się po prostu przeneurografować do końca i dopiero można odejść od rysunku, dopiero można sobie zrobić przerwę, dopiero można ten rysunek jakby kontynuować dalej. Ktoś nie ma czasu, ma bardzo okrojoną ilość czasu, to może sobie to rozłożyć,
że tak powiem, na raty, ale do przedneuragrafowania nie może odejść od tego rysunku, że jeżeli chce oczywiście rezultaty, no może odejść. Przecież ja nie mówię, że ma siedzieć, tylko jeżeli chce mieć rezultaty, jeżeli chcesz mieć rezultaty, to po prostu przeneurografuj wszystko najpierw i dopiero jak musisz odejść, odejdź. Ale rysunek najlepiej jest skończyć tego samego dnia, a najlepiej najszybciej jak się tylko da, tak żeby nad nami nie wisiał jakiś temat, prawda, który zaczęliśmy, nasz mózg zaczął się aktywować w tym temacie i przestaliśmy, i to jest chyba najgorsze. Najlepiej chyba działają rysunki, które się od początku do końca zrobi. Tak jak ze wszystkim w życiu, tak? Jak coś zostawiacie na później, no to wiecie, jak to wychodzi z tym zostawianiem na później. Wydech, wydech, popijamy. Ja mam kawę dzisiaj. Jejku. Zatyka. O, przy rzeczach, które do mnie idą. No, ciekawa jestem, co to fajnego idzie do mnie. A to, co dzisiaj rysuję, to jest na poprawienie stosunków w rodzinie. Jeszcze raz z dziećmi, z mężem, z partnerem, z żoną, z partnerką, z przyjaciółmi, z ludźmi w pracy, z sąsiadami, z ludźmi na zewnątrz, z którymi się spotykamy jako z tak zwanymi przyjaciółmi, znajomymi, tak? Na ocieplenie tych stosunków, na przepracowanie jakichś tam zadr i tak dalej. Na pozwolenie sobie, tak, żeby te stosunki były dobre. Pozwalamy sobie na to, żeby to, co jest dla nas niemożliwe, co nam się wydaje niemożliwe, może komuś się nie wydaje niemożliwe, dobry stosunek dobre życie w dobrych stosunkach z, że tak powiem, z sąsiadem. I ciągle ten sąsiad tam coś się nas szczepia, to tutaj się przepracuje ten sąsiad, tak? Czy też lepsze stosunki w rodzinie z dziećmi, lepsze stosunki w rodzinie z domownikami generalnie, lepsze stosunki w pracy z ludźmi, których nie lubimy, nie możemy zdzierżyć, a jednak musimy do tej pracy chodzić, to właśnie ten algorytm, który teraz rysuję. No dobrze. Ja już przeneurografowałam, co mi jeszcze się tam rzuci w oczy, jakaś ostrość po drodze, to będę to w trakcie zaokrąglała, to nie ma żadnego problemu. A teraz przechodzę już do tak zwanego archetypowania, czyli zakolorowywania. Przypominam, potrzebne jest nam zawsze dwie komórki obok siebie, jednym kolorem, nie mniej, dlatego że takie są zasady neurografiki. I też staramy się, jak zaczniemy jednym kolorem, nie od razu go tak, że tak powiem, odpuszczać, tylko troszeczkę przyciągnijmy ten kolor do góry, do dołu. Jak ktoś sobie chce cienie nadać i zna się na tym, to bardzo proszę, oczywiście. Tak, żeby to już jest właściwie ostatni punkt, czy przedostatni punkt neurografiki, tak zwana stylizacja. Wtedy można się rozwinąć jako artysta, artystka, jak ktoś lubi, potrafi, a może nie myśli, że nie potrafi, chciałby poeksperymentować, to tutaj można właśnie sobie ponakładać cieni, czy też różnych odcieni tego samego koloru. I przypominam, nie używamy srebrnego, złotego i czarnego i 80% rysunku ma być
zakolorowane. I coś jeszcze? I to chyba na razie wszystko, co powinniście wiedzieć. Jejku, jak mnie ręka boli już. Zrobiłam dzisiaj rano jeszcze tylko 2 oprócz tego rysunki. To muszą być jakieś obiekcje na 100%. Ok. Dobra. Powiedzmy, że tutaj sobie takim fioletowym. Jeszcze dam dzisiaj bez muzyki, bo muzyka coś ostatnio nam przeszkadzała tylko. Znaczy mi przeszkadzała, by się włączała, wyłączała. No tak w skupieniu, bez muzyki. Muzykę możecie sobie włączyć potem w trakcie malowania jakąś ulubioną lub też relaksacyjną do pracy lub też solfeggio na poprawienie stosunków. Są takie frekwencje, czy będziecie to malować na zdrowie, możecie sobie włączyć solfeggio na zdrowie. Są frekwencje, które pomagają waszemu ciału wejść w taką właśnie wibrację, jaka wam potrzebna w danym momencie. Czy to ma być uleczenie waszego ciała, czy to ma być uleczenie stosunków z rodziną, ze znajomymi. No, można sobie jeszcze tym pomóc. Tak? No właśnie. Teraz może zieleni trochę wrzucimy. O, nie fajnie. Mam nadzieję, że wam się podobał algorytm na miłość do siebie. Widziałam, że bardzo dużo wyświetleń już było. Przez jeden dzień chyba 70, także świetnie. To znaczy, że 70 osób zobaczyło i 70 osobom to się mogło przydać. A to już jest mega wynik dla mnie. Dobrze. Trochę zieleni i widzicie, że tak jak powiedziałam, nie odpuszczam, że tak powiem, tego koloru, który wzięłam do ręki. Jak go wzięłam, to już troszeczkę się nim tutaj pobawię, pomaluję. Tak, żeby przez całą kartkę ten kolor szedł. O, żeby uzyskać taki fajny właśnie efekt. Teraz ja chciałabym ten może. Zresztą to jest wasz rysunek, ja wam tylko coś proponuję. Jak czujesz inaczej, to po prostu rób inaczej. Ty nie musisz robić tak, nie musisz robić, że tak powiem, kolorować tak jak ja ci każę, czy też mówię, czy też sugeruję. Każdy tutaj ma dowolność taką, która pozwala oczywiście zachować zasady rysowania neurografiki. Okay. Dobrze. I cały czas malując powtarzacie sobie, że pozwalam sobie na super świetne stosunki w pracy z ludźmi w pracy, pozwalam sobie na super świetne stosunki z moimi domownikami, z moimi dziećmi, z partnerem, z partnerką, pozwalam sobie na super świetne stosunki z otoczeniem, ze znajomymi, ze sąsiadami, pozwalam sobie na przychodzenie super świetnych rzeczy do mnie, tak żebym miała te stosunki z ludźmi dookoła jeszcze lepsze. Pozwalam sobie na to, tak? Pozwalam sobie na to. To jest bardzo ważne. I to do was oczywiście wiadomo, że przyjdzie.
I pozwalam sobie na to, żeby cały świat, który mnie okrąża, tak, w którym żyję, żeby ten cały świat był ze mną w harmonii, tak, w takim poczuciu szczęścia, harmonii, cudowności, żeby wszystko dookoła po prostu było współgrało ze mną, rezonowało ze mną, ja, żebym rezonowała dobrze i tak dalej. Tak? No właśnie. I za chwilę przechodzimy do rysowania linii pola i linia pola to będzie ta najgrubsza, o której już wiecie, jak już ktoś malował raz przynajmniej to wie. Ten, kto jeszcze nie malował, to chciałabym tylko powiedzieć, poinformować, że to jest taka duża, gruba linia pola, która idzie przez całą kartkę. W zależności co rysujemy, to też ma różne kierunki. I to jest linia, która łączy Wasze życzenia z absolutem. Wysyła je w kosmos, tak żeby się mogły do kosmosu. Kosmos wysyła, tak żebyście się mogli, żeby się mogły zrealizować, tak? Żeby się mogły te Wasze życzenia czy też pragnienia zrealizować. No dobrze. Teraz jeszcze bym tylko tą poprosiła. Żółtą. Ona jest taka pomarańczowo-żółta właściwie. Delikatnie pomarańczowa, taka brzoskwiniowa bym powiedziała. Ok. Niech będzie. Dwie komóreczki obok siebie muszą być zamalowane tym samym kolorem, przypominam. Żeby jedna jakaś nie została, jakaś taka samotna. Gdzieś tam 80% zamalowanej kartki. I myślę, że można jeszcze na końcu sobie podstylizować trochę. Ja sobie jeszcze teraz troszeczkę, zobaczcie, zdradzam Wam moją metodę rysowania kredkami akwarelowymi, a potem poprawiania tego highlighterami. Tworzy się taki fajny właśnie, farba na farbę się nakłada i tworzą się fajne kolory, ładne kolory. No i tu troszeczkę przedobrzyłam chyba. No może nie. Ok. I tu na przykład, jak nie podoba mi się ten kolor, to chcę go tak troszeczkę wyodrębnić i mogę właśnie highlighterem to zrobić. Tu mam zielony na przykład i zielony kolor mogę tak troszeczkę wyciągnąć. Ok. I różowy. No dobrze, wystarczy tego upiększania, potem ja sobie jeszcze to wszystko zrobię. Teraz bierzemy czarny taki mazak, taki marker, który jest najlepszy w naszym składzie wszystkich markerów i co robimy? Malujemy linię pola. Linia pola idzie z dołu do góry, może iść po tych liniach, które już mamy, a może iść zupełnie po nowych liniach. A ja tutaj ją zobaczyłam, tak? Czyli tą linię poprawiamy jeszcze raz i jeszcze raz, aż będzie taka grubsza, najgrubsza. Będzie najgrubszą linią na tej grafice, tak? No oczywiście co robimy? Poprawiamy wszystkie ostre kąty po drodze, które zrobiliśmy. Przykręcę trochę, bo mi za gorąco. Ok. I lecimy na górę. Patrzymy, czy zrobiliśmy tak. Zrobiliśmy ostre kąty, oczywiście, bo jak żeby nie. No to te kąty ostre wszystkie poprawiamy.
Ok. Jak to zrobiliśmy, to neurografujemy najważniejszą figurę na rysunku, czyli to będziemy my. I to jest ta figura. Poprawiamy ją. Tak, wystarczy, że ja mam taki ostry ten marker, wystarczy, że 2 razy ją poprawię i ona będzie już widoczna i to jest ok. Będzie widać, że to jest najgrubsza figura na tym rysunku i że jest ona figurą fiksacji, czyli nasza decyzja, że pozwalamy sobie na wspaniałe, harmonijne stosunki z otoczeniem, zaczynając od swojego podwórka, czyli od swojego domu, potem pracy, przestrzeni dookoła, sąsiadów i tak dalej, miejsc, w które uczęszczacie, ludzi, z którymi się spotykacie i wchodzicie w jakiekolwiek interakcje. Może jeszcze studiujecie, macie na uczelni jakichś profesorów, którzy są uwzięci na Was, to też można to tym przepracować. Pozwalacie sobie na świetne, super stosunki z profesorami, którzy zaliczają Wam wszystkie przedmioty koncertowo. I to już będzie wszystko na dzisiaj. Chciałam Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować i niech Wam się cudnie wszystko przerabia. Ja sobie to jeszcze przeneurografuję oczywiście i wstawię rysunek taki, jak powinien być zrobiony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i gratuluję czasu spędzonego nad pracą nad sobą.